Lekcja 1. Cele fitness. Wspólnie dążymy do osiągnięcia naszych celów związanych z kondycją fizyczną. Zgadzamy się, damy radę. Zdecydowanie. Z partnerem do ćwiczeń o wiele łatwiej utrzymać motywację i zaangażowanie. Tak, możemy motywować się nawzajem do osiągania nowych poziomów sprawności. Dokładnie. Wspólne wyznaczanie konkretnych celów pomoże nam skupić się na postępach. Myślę, że powinniśmy śledzić nasze treningi i świętować osiągnięcie kolejnych etapów. Świetny pomysł. Podniesie nas na duchu i przypomni, jak daleko zaszliśmy. Ponadto włączenie zabawnych aktywności do naszej codziennej rutyny może sprawić, że stanie się ona przyjemniejsza. Zgadzam się. Spróbujmy różnych zajęć lub aktywności na świeżym powietrzu, żeby utrzymać świeżość. Cieszę się na tę podróż. Zdecydowanie możemy się wzajemnie wspierać. Lekcja 2. Autentyczność w połączeniach. Każdy powinien być po prostu sobą i znaleźć wspólne zainteresowania. Autentyczność jest kluczem do budowania relacji. Zdecydowanie, kiedy ludzie są szczerzy, tworzy to bardziej komfortową i otwartą atmosferę. Tak, pozwala na głębsze rozmowy i silniejsze relacje. Całkowicie się zgadzam. Dzielenie się prawdziwymi zainteresowaniami może prowadzić do nawiązania znaczących relacji. Dokładnie. To takie orzeźwiające spotykać ludzi, którzy są otwarci i szczerzy co do tego, kim są. Tak, a także zachęca innych do bycia sobą, co sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery. Myślę, że powinniśmy zawsze starać się być autentyczni w naszych interakcjach z innymi. Zdecydowanie, autentyczność nie tylko buduje zaufanie, ale także wzbogaca nasze doświadczenia społeczne. Cieszę się, że mamy w tej kwestii takie samo zdanie. Jest to niezbędne do budowania silnych relacji. Lekcja 3. Entuzjazm konferencyjny. Dzień dobry. Czy jesteś tu na konferencji w ośrodku społecznościowym w ten weekend? Tak, jestem. Jestem naprawdę podekscytowany prelegentami i tematami, które poruszą. Ja też. Myślę, że to fantastyczna okazja, żeby się uczyć i nawiązać kontakty z innymi osobami z naszej branży. Zdecydowanie. Różnorodność sesji powinna zapewnić cenne spostrzeżenia i inspiracje. Tak, i z niecierpliwością czekam na warsztaty, na których będziemy mogli aktywnie uczestniczyć. Wladzik. Zadbajmy o to, aby uczestniczyć w sesjach, które nas najbardziej interesują i robić notatki. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, żeby podzielić się z innymi tym, czego się nauczymy. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia konferencji. To będzie bardzo wzbogacające doświadczenie. Lekcja 4. Przysmaki piekarnicze. Chcesz coś z piekarni? Mają świeży chleb i ciastka, które niesamowicie pachną. Tak, chętnie zjem trochę świeżego chleba. Nic nie przebije smaku ciepłego, chrupiącego chleba. Całkowicie się zgadzam. Idealnie nadaje się do kanapek albo po prostu do delektowania się masłem. Oczywiście. Może też kupię ciastko albo dwa na słodką przekąskę. Brzmi pysznie. Na pewno kupię też kilka ciastek. Trudno im się oprzeć. Tak, i miło jest od czasu do czasu sprawić sobie przyjemność. Dokładnie.
Sprawdźmy koniecznie ich specjalne produkty, często mają sezonowe smaki. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jakie pyszne dania będą mieli dzisiaj. Ta wycieczka do piekarni będzie tak satysfakcjonująca. Lekcja 5. Rzeźbienie dyni. Wyrzeźbiliśmy twarz nożem i nasza dynia wygląda zabawnie. Brzmi jak świetna zabawa. Uwielbiam, jak kreatywnie można rzeźbić w dyni. Tak, to świetny sposób na wyrażenie swojej osobowości i świetną zabawę. Oczywiście, każda dynia opowiada historię, zwłaszcza z nietypowymi twarzami. Zgadzam się. Zawsze ciekawie jest obserwować, jak różni ludzie podchodzą do swoich projektów. Tak, a najlepsze jest to, że można je podświetlać w nocy, dzięki temu ożywają. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wygląda nasz kiedyś świeca w środku migocze. Myślę, że będzie to główna atrakcja naszych dekoracji na Halloween. Zdecydowanie. Niech rzeźbienie dyni stanie się coroczną tradycją. Lekcja 6. Wpływ na społeczność. Ponieważ opowieści o atakach zbierają swoje żniwo, najbardziej odczuwają je dzieci i osoby starsze. Tak, rozdziera serce widok cierpienia bezbronnych grup społecznych w czasie takich kryzysów. Zdecydowanie. Często ponoszą oni konsekwencje, co jest głęboko niepokojące. Zgadzam się. Podkreśla to potrzebę wsparcia społeczności i pomocy w trudnych czasach. Tak, a podniesienie świadomości na temat ich zmagań może skutkować większą pomocą i zasobami. Dokładnie. Ważne jest, aby społeczności zjednoczyły się i wspierały potrzebujących. Loading. Zdecydowanie. Każda, nawet najmniejsza pomoc się liczy i wzmacnia ducha solidarności. Cieszę się, że o tym rozmawiamy. Ważne jest, aby być na bieżąco i działać proaktywnie. Lekcja 7. Niezwykłe odkrycia. Kazał mi jednak otworzyć je jeszcze szerzej. Wkrótce zaczął grzebać, żeby sprawdzić, czy czegoś nie przeoczyłem. Brzmi intrygująco. Co próbowałeś odkryć? Przeszukiwałem starą skrzynię, którą znalazłem na strychu. Była wypełniona interesującymi artefaktami. Wow, stare skrzynie potrafią skrywać takie wyjątkowe skarby. Grzebanie w nich musiało być ekscytujące. Tak, znalazłem stare listy i fotografie, które opowiadały historię z przeszłości, o której nie wiedziałem. To niesamowite. To jak odkrywanie kawałka historii we własnym domu. Dokładnie. To sprawiło, że doceniłem historię i wspomnienia związane z tymi przedmiotami. Uwielbiam to. To niesamowite, jak przedmioty mogą nas łączyć z przeszłością. Zgadzam się. Myślę, że powinniśmy eksplorować więcej ukrytych zakamarków w naszych domach, żeby zobaczyć, co możemy znaleźć. Lekcja 8. Doskonalenie umiejętności. Chcę poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i przywódcze, ponieważ uważam, że są one niezbędne do rozwoju osobistego i zawodowego. Brzmi jak fantastyczny cel. Skuteczna komunikacja może naprawdę poprawić relację i pracę zespołową. Zdecydowanie. Myślę, że silne umiejętności przywódcze mogą pomóc inspirować innych i tworzyć pozytywną atmosferę.
Tak, a bycie dobrym komunikatorem pozwala na jasne i pewne wyrażanie swoich idei. Dokładnie. Czy rozważałeś jakieś konkretne metody rozwijania tych umiejętności? Przyglądałam się warsztatom i kursom online, które skupiają się zarówno na komunikacji, jak i szkoleniach z zakresu przywództwa. Świetny pomysł. Udział w dyskusjach grupowych lub wystąpieniach publicznych również może być bardzo korzystny. Zgadzam się. Praktykowanie w sytuacjach z życia wziętych może budować pewność siebie i poprawiać umiejętności. Znajdźmy razem jakieś zasoby. Myślę, że praca nad tym w zespole będzie motywująca. Lekcja 9. Lampiony z dyni. W wieczór Halloween można zobaczyć mnóstwo takich dyniowych lampionów. Niektóre z nich są niesamowicie kreatywne i niepowtarzalne. Tak, to fascynujące, jak ludzie rzeźbią z nich wszelkiego rodzaju zabawne i straszne twarze. Dokładnie. Każdy z nich opowiada historię, a obserwowanie talentów artystycznych społeczności jest niesamowite. Zgadzam się. Blask świec w środku naprawdę ożywia je w ciemności. Tak, i tworzy to wspaniałą, świąteczną atmosferę w całej okolicy. Uwielbiam brać udział w tradycji rzeźbienia. To zawsze świetna zabawa w gronie przyjaciół i rodziny. Ja też. Zaplanujmy w tym roku wieczór rzeźbienia dyni, żebyśmy mogli stworzyć niezapomniane wzory. Brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak kreatywnie poradzimy sobie z naszymi lampionami z dyni. Już się nie mogę doczekać. To będzie świetny sposób na wspólne świętowanie Halloween. Lekcja 10. Planowanie projektu. Zgadzam się. Powinniśmy również zarezerwować czas na omówienie kolejnych kroków i terminów realizacji naszego projektu. Tak, posiadanie jasnego planu działania jest kluczowe, abyśmy nie zboczyli z kursu. Dokładnie. Wyznaczanie terminu pomoże nam efektywnie zarządzać czasem i zapewnić postęp. Zgadzam się. Daje to również poczucie odpowiedzialności każdemu członkowi zespołu. Tak, podzielenie projektu na mniejsze zadania może sprawić, że będzie wydawał się łatwiejszy w zarządzaniu. Świetny pomysł. Pozwala nam świętować małe zwycięstwa po drodze. Zdecydowanie. Określmy zadania i przydzielmy im obowiązki, aby usprawnić proces. Świetny plan. Myślę, że będziemy mogli efektywnie pracować, mając solidną strukturę. Jestem przekonany, że jeśli jasno określimy cele, uda nam się je osiągnąć. Lekcja 11. Zwiedzanie zamku. Brzmi ciekawie. W takim razie powinieneś odwiedzić słynny zamek w mieście. To prawdziwy pomnik historii. Chętnie. Co możesz mi o tym powiedzieć? Słyszałem, że ma fascynującą historię. Zdecydowanie. Zamek ma kilka wieków i słynie z zachwycającej architektury i pięknych ogrodów. Brzmi niesamowicie. Wyobrażam sobie, jakie zapierające dech w piersiach widoki muszą być ze szczytu. Tak, panoramiczne widoki na okolice są spektakularne, zwłaszcza o zachodzie słońca. Nie mogę się doczekać. Czy są dostępne wycieczki z przewodnikiem? Tak, oferują wycieczki z przewodnikiem, dzięki którym można poznać historię i legendy zamku. Brzmi idealnie. Uwielbiam poznawać historie kryjące się za zabytkami.
Zaplanujmy niedługo naszą wizytę. Myślę, że spodoba Ci się zwiedzanie. Lekcja 12. Ulepszanie transportu publicznego. Myślę, że poprawa komunikacji publicznej w miastach i na ich terenie jest niezbędna dla zwiększenia mobilności. Całkowicie się zgadzam. Sprawny transport publiczny może znacząco przyczynić się do zmniejszenia korków. Tak, a także zachęca więcej osób do korzystania z transportu publicznego zamiast polegania wyłącznie na samochodach. Dokładnie. Gdy systemy transportu publicznego są niezawodne i dostępne, więcej osób chętnie z nich korzysta. Może również przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, co przełoży się na zdrowsze środowisko. Tak, zrównoważony rozwój jest obecnie kluczowym czynnikiem w planowaniu urbanistycznym. Czy widziałeś jakieś dobre przykłady tego zjawiska? Tak, niektóre miasta integrują ścieżki rowerowe z transportem publicznym, ułatwiając mieszkańcom przełączanie się między środkami transportu. Świetny pomysł. Promuje bardziej aktywny tryb życia i zmniejsza zależność od pojazdów. Zdecydowanie! Kontynuujmy działania na rzecz poprawy transportu publicznego w naszej społeczności. Lekcja 13. Kultura francuska Quebecu. W Webecu nadal mówi się po francusku i pielęgnuje się francuską kulturę, co jest unikalną cechą Ameryki Północnej. Tak, fascynujące jest to, jak udało im się zachować swój język i tradycję, mimo że są otoczeni przez regiony anglojęzyczne. Dokładnie! Tworzy tak bogatą mozaikę kulturową, która wyróżnia Quebec na tle innych prowincji. Uwielbiam to. Festiwale celebrujące francuską kulturę muszą być niesamowite, gdy można ich doświadczyć na własnej skórze. Naprawdę! Wydarzenia takie jak Carnaval de Quebec pokazują, jak żywa jest kultura Quebecu. Chętnie bym w czymś takim wziął udział. To świetny sposób na zanurzenie się w lokalnych zwyczajach. Zdecydowanie! Poza tym jedzenie, muzyka i sztuka odzwierciedlają unikalną mieszankę wpływów tego regionu. Tak, ważne jest, aby celebrować i szanować to dziedzictwo. Zgadzam się. Zaplanujmy wycieczkę do Quebecu, aby wspólnie odkrywać i cieszyć się jego bogatą kulturą. Lekcja 14. Doświadczenie zgubionego portfela. To szczęście! Kiedyś zgubiłem portfel w autobusie, ale na szczęście ktoś mi go oddał. Wow, co za ulga! Niesamowite, jak szczerzy potrafią być czasami ludzie. Wiem, bardzo się martwiłam, kiedy zdałam sobie sprawę, że go nie ma, ale odzyskanie go było ogromną ulgą. Zdecydowanie. Przywraca wiarę w ludzkość, gdy ludzie postępują właściwie. Dokładnie. Myślę, że to doświadczenie nauczyło mnie większej ostrożności w obchodzeniu się z moimi rzeczami. Tak, a także pozwala docenić życzliwość nieznajomych. Zdecydowanie. Zawsze staram się odwdzięczać, kiedy tylko mogę. To wspaniałe nastawienie. Zawsze pamiętajmy o szerzeniu życzliwości, tak jak ta osoba zrobiła to dla ciebie. Zgadzam się. Małe czyny mogą wiele zmienić. Lekcja 15. Zwiedzanie wodospadów. Loading. Brzmi fantastycznie. Słyszałem, że zapierają dech w piersiach, zwłaszcza z bliska. Tak, dźwięk spadającej wody jest hipnotyzujący, a widok po prostu niesamowity.
Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Czy są jakieś dobre miejsca do robienia zdjęć? Zdecydowanie. Jest kilka punktów widokowych, które stanowią zachwycające tło do zdjęć. Świetnie. Uwielbiam uwieczniać piękne chwile podczas podróży. Tak, i myślę, że powinniśmy zaplanować wyjazd wcześnie rano, aby uniknąć tłumów. Świetny pomysł. To sprawi, że pobyt będzie spokojniejszy. Ustalmy datę naszej przygody. Wiem, że ci się spodoba. Lekcja 16. Przekąska w oczekiwaniu. Może moglibyśmy coś zjeść, czekając. Co ty na to? Brzmi jak dobry pomysł. Zawsze miło jest coś przekąsić i trochę odpocząć. Dokładnie. Może są w pobliżu jakieś fajne lokalne miejsca, które moglibyśmy sprawdzić. Tak, a próbowanie lokalnego jedzenia to zawsze przygoda sama w sobie. Zgadzam się. To wzbogaca nasze wrażenia z wycieczki. Zanim wyruszymy, sprawdźmy kilka rekomendacji. Świetny plan. Nie mogę się doczekać, aż odkryję coś nowego i pysznego. Ja też. To będzie fajny sposób na spędzenie czasu podczas oczekiwania. Już nie mogę się doczekać. Co znajdziemy? Lekcja 17. Wartość pracy zdalnej. Wartość i skuteczność pracy zdalnej naprawdę się ujawniły w obecnych czasach. Zgadzam się. Ciekawie było obserwować, jak firmy dostosowały się do tego nowego sposobu pracy. Tak, wiele osób odkryło, że mogą być równie produktywni, jeśli nie bardziej, pracując w domu. Dokładnie. Zapewnia większą elastyczność i może prowadzić do lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zdecydowanie. Myślę, że ta zmiana zmieniła nasze postrzeganie tradycyjnych środowisk biurowych. Tak, i wspaniale jest widzieć, że wielu pracodawców akceptuje możliwość pracy zdalnej. Zgadzam się. Otwiera to możliwości dla osób, które nie mogą dojeżdżać codziennie. Zdecydowanie. To korzyść dla obu stron, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, jeśli będzie dobrze zarządzane. Myślę, że powinniśmy nadal zgłębiać korzyści i wyzwania związane z pracą zdalną. Lekcja 18. Świadomość historyczna. Po drugie, pragnę powiedzieć moim ulubionym przyjaciołom, kartystom i sufrażystkom o wszystkich waszych zmaganiach z przejęciem kontroli nad narracją. To interesująca perspektywa. Ich ruchy odegrały tak kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Dokładnie. Ważne jest, aby docenić ich ciężką pracę i poświęcenia dla postępu. Tak, a zrozumienie ich zmagań pomaga nam docenić prawa, które mamy dzisiaj. Zgadzam się. Powinniśmy uszanować ich dziedzictwo, nadal walcząc o równość. Zdecydowanie. Musimy nieustannie zabiegać o zmiany i zwiększać świadomość w naszych społecznościach. Tak, a dzielenie się swoimi historiami może zainspirować przyszłe pokolenia do kontynuowania walki. Świetny pomysł. Zaplanujmy dyskusję lub wydarzenie, aby podkreślić ich wkład. Brzmi idealnie. To będzie inspirujące doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych. Lekcja 19. Życie beztroskie. Wiadomo, że młodość to jeden z najbardziej beztroskich okresów w życiu człowieka, pod warunkiem, że wywiązujemy się ze swoich obowiązków. To prawda. Ważne jest,
aby cieszyć się wolnością, pamiętając jednocześnie o swoich obowiązkach. Dokładnie. Równowaga między zabawą a obowiązkami może prowadzić do satysfakcjonującego życia. Tak, a te beztroskie chwile często tworzą najlepsze wspomnienia. Zgadzam się. Chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas, nie tracąc z oczu tego, co ważne. Zdecydowanie. Powinniśmy pielęgnować te doświadczenia i wyciągać z nich wnioski w miarę dorastania. Tak, a posiadanie dobrych przyjaciół, z którymi można dzielić te chwile, sprawia, że są one jeszcze lepsze. Zdecydowanie. Zaplanujmy więcej przygód, póki możemy. Jestem za. To będzie wspaniały sposób na cieszenie się tym etapem naszego życia. Lekcja 20. Przygoda z jedzeniem ulicznym. Hej, słyszałem, że jedzenie uliczne jest tu niesamowite. Próbowałeś już któregoś? Tak, jadłam. Zjadłam pyszne tacos od sprzedawcy z ulicy i były fenomenalne. Brzmi niesamowicie. Zawsze chciałem spróbować autentycznych tacos ulicznych. Co je wyróżnia? Były tak pyszne, a dodatki tak świeże, że można było poczuć prawdziwy smak miasta. Uwielbiam to. Jedzenie uliczne często ma o wiele bardziej wyjątkowy charakter niż to, które oferują zwykłe restauracje. Dokładnie. Jest coś w tej swobodnej atmosferze, co sprawia, że jest to jeszcze przyjemniejsze. Całkowicie się zgadzam. Postarajmy się odkryć więcej ulicznych opcji kulinarnych, skoro już tu jesteśmy. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, aż odkryjemy kolejne kulinarne przysmaki. To będzie wspaniała przygoda. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować wszystkiego. Lekcja 21. Nauczanie nagród. Nie mam już wielu uczniów, nie tak wielu jak kiedyś, ale nadal sprawia mi ogromną satysfakcję nauczania. To naprawdę godne podziwu. Nauczanie to niezwykle ważny i wpływowy zawód, niezależnie od liczby uczniów. Zdecydowanie. Każdy student wnosi swoją unikalną perspektywę, co sprawia, że to doświadczenie jest warte zachodu. Tak, nawet mała klasa może sprzyjać nawiązywaniu bliższych więzi i bardziej spersonalizowanej nauce. Dokładnie. Pozwala mi to skupić się na ich indywidualnych potrzebach i pomóc im się rozwijać. Loading. Tak, a momenty, w których w końcu zrozumiem jakiś koncept, sprawiają, że wszystko ma sens. Całkowicie się zgadzam. Właśnie takie momenty olśnienia są istotą nauczania. Świętujmy wpływ, jaki możemy mieć na naszych uczniów, bez względu na wielkość klasy. Lekcja 22. Wystrój domu. Pokój może wydawać się większy i jaśniejszy, jeśli zastosujemy odpowiednie kolory i dekorację. To sprytne! Zdecydowanie. Jasne kolory mogą stworzyć iluzję przestrzeni, sprawiając, że pomieszczenie będzie wydawało się otwarte i przestronne. Tak, a dodanie luster może wzmocnić ten efekt, odbijając światło w całej przestrzeni. Dokładnie. Uwielbiam to, jak dobrze umieszczone lustra potrafią odmienić atmosferę pomieszczenia. Czy zastanawiałeś się, jakie kolory chcesz zastosować w swoim domu? Loading. Zdecydowanie! Delikatne kolory sprawiają, że przestrzeń staje się przytulna i zachęcająca. Tak, myślę,
że powinniśmy też zastanowić się nad rozmieszczeniem mebli, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Świetny pomysł. Zastanówmy się nad różnymi opcjami układu, aby jak najlepiej wykorzystać nasze pomieszczenia. Lekcja 23. Wizyta z okazji Halloween. Drzwi tam, na moim ganku, to mały duch i słodka mała czarownica. Brzmi uroczo. Uwielbiam, jak kreatywne dekoracje potrafią dodać ducha Halloween. Dokładnie. Dzięki temu całe sąsiedztwo nabiera świątecznego charakteru i zaprasza na zabawę cukierek albo psikus. Tak, i bardzo fajnie jest oglądać wszystkie te różne kostiumy i dekoracje. Czy zastanawiałeś się, za kogo przebierzesz się w tym roku? Zastanawiam się nad przebraniem się za klasyczną czarownicę. To proste, ale zawsze robi wrażenie. Brzmi fajnie. Chyba wybiorę coś strasznego, na przykład wampira. Idealnie. Powinniśmy dobrać odpowiednie stroje, żeby zrobić sobie fajne zdjęcie. Zdecydowanie. Zadbajmy o to, by uchwycić te świąteczne chwile w Halloween. Lekcja 24. Problemy finansowe. W ten sposób będziemy mogli skutecznie zarządzać tą sprawą. Martwię się też o konsekwencje finansowe. Rozumiem Twoje obawy. Ważne jest, aby przy podejmowaniu każdej decyzji pamiętać o budżecie. Tak, zwłaszcza jeśli nie będziemy ich śledzić, koszty mogą szybko wzrosnąć. Dokładnie. Planowanie z wyprzedzeniem pomoże nam uniknąć nieoczekiwanych niespodzianek w przyszłości. Zgadzam się. Twórzmy szczegółowy budżet, żeby mieć pewność, że jesteśmy przygotowani na wszelkie wydatki. Brzmi mądrze. Jasny plan finansowy może zmniejszyć stres i pomóc nam się skupić. Tak, może nam także pomóc ustalić priorytety w wydatkach na to, co naprawdę ważne. Zdecydowanie. Myślę, że powinniśmy wspólnie przeanalizować nasze cele finansowe. Zgadzam się. Twórzmy razem solidny plan. Lekcja 25. Niezbędne wyposażenie łazienki. W łazience trzymamy też inne rzeczy. M.in. szafkę na leki, w której trzymamy najpotrzebniejsze rzeczy. Planning. Zdecydowanie. Ważne jest, aby mieć szybki dostęp do rzeczy takich jak apteczka pierwszej pomocy i kosmetyki. Tak, i dobrym pomysłem jest regularne sprawdzanie, co mamy, a co wymaga uzupełnienia. Zgadzam się. Utrzymanie porządku w szafkach może zapobiec bałaganowi w łazience. Zdecydowanie. Może nam to również pomóc uniknąć kupowania duplikatów przedmiotów, które już mamy. Tak, a organizowanie według kategorii może ułatwić znalezienie tego, czego potrzebujemy. Świetny pomysł. Zaplanujmy dzień na uporządkowanie i uporządkowanie naszych łazienkowych akcesoriów. Już się nie mogę doczekać. Czysta przestrzeń zawsze dodaje otuchy. Lekcja 26. Wybory modowe. Właśnie dostałem koszulkę w paski. Świetna. Teraz możesz się dowolnie łączyć z różnymi stylizacjami. Świetnie. Koszule w paski są tak uniwersalne, że można je z łatwością nosić zarówno na co dzień, jak i na elegancko. Oczywiście mogą dodać odrobinę humoru zarówno codziennym, jak i półformalnym stylizacjom. Tak, podoba mi się też to, że można je zestawiać z dżinsami lub spódnicami, tworząc stylowy wygląd. Dokładnie.
Masz już jakieś konkretne pomysły na nową koszulę? Myślałam o połączeniu go z dżinsami z wysokim stanem i botkami, żeby uzyskać szykowny wygląd. Brzmi idealnie. To klasyczne połączenie, które nigdy nie wychodzi z mody. Tak, i nie mogę się doczekać, aż będę mogła uzupełnić ją jakąś wyrazistą biżuterią. Myślę, że to podniosłoby cały strój. Zaplanujmy zakupy i dobierzmy jakieś dodatki. Lekcja 27. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Masz jakieś sugestie, jak znaleźć równowagę między pracą a wypoczynkiem? Myślę, że warto rozważyć użycie ścianek działowych lub zasłon, aby stworzyć oddzielne przestrzenie do różnych czynności. To świetny pomysł. Pomogłoby to oddzielić pracę od relaksu, ułatwiając skupienie. Tak, może również poprawić estetykę przestrzeni, sprawiając, że będzie sprawiała wrażenie bardziej zorganizowanej. Dokładnie. Wyznaczone miejsce pracy może zwiększyć produktywność, a jednocześnie zapewnić komfort w strefie relaksu. Zgadzam się. Ustalanie granic jest kluczowe dla zachowania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Tak, może też pomóc zapobiec wypaleniu zawodowemu, pozwalając nam naładować baterie w czasie przystoju. Zdecydowanie. Zastanówmy się nad kreatywnymi sposobami na ulepszenie naszych przestrzeni życiowych, aby uzyskać lepszą równowagę. Nie mogę się doczekać. To będzie satysfakcjonujący projekt. Lekcja 28. Inspiracja sportowa. Kariera Borga stała się impulsem dla szwedzkich tenisistów. Ci, którzy poszli w jego ślady, uważali go za swojego bohatera. To naprawdę inspirujące. Niesamowite, jak jeden sportowiec może wpłynąć na całe pokolenie. Zdecydowanie. Jego osiągnięcia zmotywowały wielu Szwedów do poważnego zajęcia się tenisem. Tak, podkreśla to również znaczenie wzorców do naśladowania w sporcie i nie tylko. Dokładnie. Widok kogoś odnoszącego sukcesy na najwyższym poziomie może zmotywować innych do dążenia do wielkości. Zgadzam się. To fascynujące, jak jego dziedzictwo wciąż inspiruje młodych sportowców. Tak, przypomina nam też o sile poświęcenia i ciężkiej pracy w dążeniu do realizacji naszych marzeń. Przyjrzyjmy się bliżej historiom sportowców, którzy wywarli znaczący wpływ na swoje dziedziny. Jestem tym podekscytowany. Ich podróże dają mi tak wiele do nauczenia. Lekcja 29. Szlaki turystyczne. Piękne szlaki brzmią niesamowicie. Jak tam dotrzeć? Myślę, że istnieje malownicza trasa prowadząca bezpośrednio do początku szlaku, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Brzmi wspaniale. Uwielbiam przejażdżki, podczas których można podziwiać malownicze widoki. Tak, możemy zatrzymywać się w różnych miejscach, aby robić zdjęcia krajobrazu. Dokładnie. To wzbogaci nasze doznania i pozwoli nam docenić piękno natury. Ponadto, wędrówka tymi szlakami pozwoli nam oderwać się od codzienności i cieszyć się naturą. Zgadzam się. To idealny sposób na doładowanie baterii i jednocześnie trochę ruchu. Zaplanujmy dzień na tę przygodę. Nie mogę się doczekać, aż odkryję te szlaki. Ja też nie. To będzie niezapomniane przeżycie. Lekcja 30. Zapas balsamu. Balsam. Jasne. Zaraz ci go przyniosą do pokoju razem z resztą kosmetyków.
Świetnie. Balsam do ciała pod ręką to podstawa, zwłaszcza w suchą pogodę. Lodzin. Tak, uwielbiam też to, że dobry balsam może tak bardzo poprawić komfort. Dokładnie. To właśnie te drobne przyjemności mogą znacząco poprawić naszą codzienność. Zgadzam się. Wszystko zorganizowane i łatwo dostępne sprawia, że życie jest o wiele prostsze. Tak, zawsze warto być przygotowanym na każdą sytuację, zwłaszcza w podróży. Pladzik. Już się tym zajmuję. Zbiorę wszystkie zapasy, żebyśmy byli w pełni przygotowani. Lekcja 31. Refleksje po podróży. Czy podobała Ci się podróż pomimo wyzwań związanych z transportem? Zdecydowanie. Mimo drobnych niedogodności, doświadczenie było niezwykle satysfakcjonujące i niezapomniane. Całkowicie się zgadzam. Widoki, które zobaczyliśmy, wynagrodziły wszelkie niedogodności. Tak, a chwile, które spędziliśmy czekając na transport, były naprawdę zabawne. Dokładnie. Dało nam to czas na pogawędkę i zacieśnienie więzi, dzięki czemu podróż stała się bardziej osobista. Uwielbiam to. Czasami to właśnie te nieoczekiwane momenty tworzą najlepsze wspomnienia. Tak, poza tym miejscowi, których spotkaliśmy, byli niezwykle przyjaźni, co dodało naszej podróży wyjątkowego charakteru. Wiem, ich gościnność sprawiła, że poczuliśmy się mile widziani i wzbogaciła nasze doświadczenie. Zaplanujmy następną podróż z uwzględnieniem lepszych opcji transportu. Lekcja 32. Opcje zakupów. A co powiesz na centrum handlowe w pobliżu naszego osiedla? Mają mnóstwo możliwości zrobienia zakupów. Brzmi świetnie. Uwielbiam centra handlowe, które oferują różnorodność sklepów do zwiedzania. Dokładnie. Znajdziesz u nas wszystko, od ubrań po elektronikę, w jednym miejscu. Tak, zawsze fajnie jest oglądać wystawy sklepowe i odkrywać nowe rzeczy. Poza tym zazwyczaj można trafić na dobre okazje, szczególnie w trakcie wyprzedaży. Oczywiście, to idealna okazja, żeby upolować okazję. Czy powinniśmy zaplanować dzień zakupów w ten weekend, żeby to sprawdzić? Bardzo chętnie. Zróbmy listę tego, na czym nam zależy, żeby się skupić. Świetny pomysł. Będzie ciekawie zobaczyć, co razem znajdziemy. Lekcja 33. Przygoda z jedzeniem ulicznym. Mają duży wybór jedzenia ulicznego, brzmi pysznie, prawda? Co jest na twojej liście rzeczy, których koniecznie musisz spróbować? Zdecydowanie nie mogę się doczekać, żeby spróbować tacos. Słyszałem, że są jednymi z najlepszych w okolicy. Brzmi pysznie. Prawdziwym ulicznym tacos trudno się oprzeć. Dokładnie. Też jestem ciekawa lokalnych deserów. Słyszałam, że są naprawdę wyjątkowe. Tak, słodka przekąska na zakończenie posiłku brzmi idealnie. Koniecznie zostawmy na nią miejsce. Zdecydowanie. Myślę, że odkrywanie ulicznego jedzenia będzie punktem kulminacyjnym naszej podróży. Zgadzam się. To świetny sposób na poznanie lokalnej kultury poprzez jej smaki. Tak, a próbowanie różnych potraw może prowadzić do nieoczekiwanych kulinarnych rozkoszy.
Będąc tam, zwróćmy uwagę na lokalne rekomendacje. Lekcja 34. Technologia w komunikacji. Technologia zrewolucjonizowała komunikację, wręcz zbliżyła do siebie ludzi na całym świecie. Zdecydowanie. To niesamowite, jak szybko możemy nawiązać kontakt z ludźmi z różnych krajów. Lodin. Zgadzam się. To zmieniło sposób, w jaki utrzymujemy relacje i prowadzimy interesy. Dokładnie. Dostępność informacji zmieniła sposób, w jaki się uczymy i dzielimy wiedzą. Ladik. Myślę, że powinniśmy bliżej przyjrzeć się wpływowi technologii na komunikację w naszym życiu. Zdecydowanie. Zrozumienie jego skutków może pomóc nam wykorzystać go bardziej efektywnie. Nie mogę się doczekać, aby zagłębić się w ten temat głębiej. Lekcja 35. Talenty muzyczne. Ona także pięknie gra na pianinie. Ja uczyłam się gry na flecie w szkole na lekcjach muzyki. To wspaniale. Niesamowite, jak muzyka potrafi łączyć ludzi. Zgadzam się. Gra na instrumentach pozwala na tak twórczą ekspresję i budowanie więzi. Tak, i wspaniale jest widzieć, jak różnorodne mogą być talenty muzyczne. Dokładnie. Zawsze lubiłem grać na flecie, ale żałuję, że nie kontynuowałem nauki. Rozumiem. Znalezienie czasu może być trudne, ale muzyka to naprawdę satysfakcjonujące hobby. Taki myślę, że powinniśmy rozważyć dołączenie do lokalnej grupy muzycznej lub wspólne zajęcia. Brzmi jak świetny pomysł. Byłoby wspaniale uczyć się i rozwijać nasze umiejętności razem. Nie mogę się doczekać, aby odkryć nowe możliwości. Lekcja 36. Plany wędrówek. Wędrówka będzie ekscytująca. To szlak o średnim stopniu trudności, więc chętnie poznam Twoją opinię. Brzmi idealnie. Lubię dobre wyzwania, zwłaszcza gdy widoki są satysfakcjonujące. Dokładnie. Poza tym to świetny sposób na aktywność i jednoczesne cieszenie się naturą. Tak, przebywanie na świeżym powietrzu może być bardzo orzeźwiające dla umysłu i ciała. Zgadzam się. Upewnimy się, że spakujemy wystarczająco dużo wody i przekąsek na naszą przygodę. Zdecydowanie. Nawodnienie i energia są kluczowe podczas wędrówek. Ponadto powinniśmy założyć wygodne buty, aby wędrówka stała się przyjemniejsza. Loadik. Ja też nie mogę się doczekać. To będzie niezapomniane przeżycie. Lekcja 37. Utrzymanie motywacji. Aby osiągnąć nasze cele, musimy być stale zmotywowani, wyznaczając sobie realistyczne cele i skutecznie zarządzając swoim czasem. To mądre podejście. Jasne, osiągalne cele pomagają nam zachować koncentrację. Dokładnie. Ważne jest, aby rozbić nasze większe cele na łatwe do osiągnięcia kroki. Tak, a śledzenie naszych postępów może pomóc nam zachować odpowiedzialność i motywację. Zgadzam się. Świętowanie małych zwycięstw po drodze sprawia, że podróż staje się przyjemniejsza. Zdecydowanie. To świetny sposób na podtrzymanie dobrego nastroju i motywacji.
Wspierajmy się nawzajem w tym procesie. To robi ogromną różnicę. Zdecydowanie. Możemy dzielić się naszymi wyzwaniami i sukcesami, co będzie nas oboje inspirować. Jestem podekscytowany tym, co możemy razem osiągnąć. Lekcja 38. Eksploracja kulinarna. Smaki, masz jakieś rekomendacje, gdzie spróbować lokalnej kuchni? Indyjskie jedzenie jest niesamowite. Całkowicie się zgadzam. Różnorodność przypraw i smaków w kuchni indyjskiej jest naprawdę niesamowita. Tak, dania takie jak kurczak w maśle i samosy zawsze cieszą się powodzeniem. Zdecydowanie. Uwielbiam to, że każdy region Indii ma swoje własne specjały do zaoferowania. Dokładnie. Myślę, że powinniśmy odwiedzić kilka lokalnych indyjskich restauracji i odkryć nowe dania. Brzmi jak świetny plan. Chętnie spróbowałbym czegoś, czego jeszcze nie jadłem. Tak, możemy poprosić personel o rekomendację, aby mieć pewność, że skorzystamy z najlepszych usług. Jestem podekscytowana. Jedzenie jest tak ważną częścią kultury, a próbowanie go lokalnie to najlepszy sposób na nawiązanie kontaktu. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła delektować się z wami pysznym indyjskim jedzeniem. Lekcja 39. Kuchnia lokalna. Nie mogę się doczekać, aby podczas naszej podróży poznać lokalną kuchnię. Jest ona niezwykle ważną częścią naszej kultury. Zdecydowanie. Jedzenie może nam wiele powiedzieć o miejscu i jego tradycjach. Tak, a próbowanie lokalnych potraw to jeden z najlepszych sposobów, aby zanurzyć się w tym doświadczeniu. Całkowicie się zgadzam. Każdy posiłek może być nową przygodą pełną smaków i historii. Dokładnie. Myślę, że powinniśmy poszukać popularnych lokalnych restauracji po przyjeździe. Tak, i powinniśmy rozważyć również zapytanie miejscowych o ich ulubione miejsca, w których można zjeść. Świetny pomysł. Często znają ukryte perełki, które turyści mogą przykapić. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję wszystkiego. To będzie taka pyszna podróż. Tak, zadbajmy o to, by nasz apetyt był gotowy na wszystkie kulinarne rozkosze. Lekcja 40. Doładuj i skup się. Znalezienie czasu na regenerację może pomóc w utrzymaniu koncentracji na dłuższą metę. Zdecydowanie. Znalezienie równowagi między pracą a odpoczynkiem jest niezwykle ważne. Tak, bez odpowiednich przerw łatwo jest się wypalić i stracić motywację. Dokładnie. Krótkie przerwy w ciągu dnia mogą zwiększyć produktywność i kreatywność. Zgadzam się. Odkryłem, że odejście od biurka na kilka minut naprawdę odświeża mi umysł. Tak, nawet szybki spacer na świeżym powietrzu może zdziałać cuda dla Twojego poziomu energii. Zdecydowanie. Zachęcajmy się nawzajem do robienia sobie przerw w pracowite dni. Brzmi jak świetny plan. Odrobina dbania o siebie może wiele zdziałać. Cieszę się, że mogę wdrożyć tę strategię. Pomoże nam ona obu. Lekcja 41. Zarządzanie zadaniami. A co, jeśli mam za dużo zadań do wykonania? Ostatnio czuję się przytłoczony. W takim przypadku powinieneś podzielić je na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania. To naprawdę może pomóc. Brzmi jak dobra strategia. Czasami samo patrzenie na długą listę może być przytłaczające. Dokładnie.
Dzielenie zadań na mniejsze kroki sprawia, że wydają się one o wiele bardziej osiągalne. Tak, i faktycznie pomaga mi to skupić się na jednej rzeczy naraz. Zdecydowanie. Poza tym odhaczanie tych mniejszych zadań może dać poczucie spełnienia. Świetny pomysł. Może zmotywuje mnie do dalszych działań, jeśli zobaczę swoje postępy. Zdecydowanie. Stwórzmy razem plan, który pomoże Ci skutecznie zorganizować te zadania. Login. Lekcja 42. Tworzenie spokojnej atmosfery. Spokojna atmosfera w domu brzmi wspaniale. Jak możemy zacząć ją tworzyć? Jednym ze świetnych sposobów jest pozbycie się zbędnych rzeczy i uporządkowanie przestrzeni. Może to znacznie zmniejszyć stres. To ma sens. Czyste środowisko często prowadzi również do jaśniejszego umysłu. Tak, dodanie roślin może przynieść poczucie spokoju i bliskości z naturą. Uwielbiam ten pomysł. Rośliny mogą również poprawić jakość powietrza, czyniąc przestrzeń zdrowszą. Dokładnie. Moglibyśmy również rozważyć zastosowanie delikatnego oświetlenia, aby stworzyć przytulną atmosferę. Świetny pomysł. Ciepłe światło potrafi naprawdę odmienić nastrój w pomieszczeniu. Tak, dodanie uspokajających kolorów, takich jak odcienie błękitu i zieleni, może dodać spokoju. Jestem tym podekscytowany. Twórzmy plan, który odmieni nasze przestrzenie życiowe. Lekcja 43. Organizacja powierzchni. Powierzchnie w moim domu szybko się zagracają. Muszę znaleźć rozwiązanie. Całkowicie rozumiem. Utrzymywanie czystości na powierzchniach może znacząco wpłynąć na odbiór przestrzeni jako zorganizowanej. Dokładnie. Widziałem też taki z długim kablem, który pomaga utrzymać porządek. Brzmi to użytecznie. Długi organizer kabli może zapobiec ich plątaniu się. Tak, może też dodać uroku mojemu miejscu pracy. Zdecydowanie. Dostępne są również stylowe tace i koszyki, które pomogą utrzymać porządek. Uwielbiam ten pomysł. Nie tylko uporządkuję, ale i wzbogaci wystrój. Tak, zastanówmy się nad konkretnymi sposobami na organizację różnych obszarów w naszych domach. Nie mogę się doczekać. Porządek w pomieszczeniu pomoże mi się zrelaksować i skupić. Lekcja 44. Zrozumienie części ciała. Moje palce są częścią moich dłoni. Mam 10 palców i 10 paznokci. To prawda, to fascynujące, jak wszechstronne i niezbędne do codziennych czynności są nasze dłonie. Dokładnie. Pomagają nam wyrażać siebie, czy to poprzez sztukę, czy komunikację. Tak, a zręczność naszych palców pozwala nam wykonywać skomplikowane zadania, na przykład grać na instrumencie. Zdecydowanie. Myślę, że często bierzemy za pewnik, jak bardzo polegamy na naszych rękach. Zgadzam się. Ważne jest, aby doceniać ich siłę i funkcjonalność każdego dnia. Tak, dbanie o dłonie jest bardzo ważne, bo przecież tak wiele dla nas robią. Zdecydowanie. Regularna pielęgnacja, taka jak nawilżanie i ochrona, jest niezbędna. Przypominajmy sobie nawzajem o konieczności dbania o zdrowie dłoni podczas wykonywania codziennych czynności.
Lekcja 45. Wspólne gotowanie. Warzywa i mięso to popularny wybór na sycący posiłek. Brzmi pysznie. Jak długo to pieczemy? Zazwyczaj pieczenie warzyw zajmuje od 25 do 30 minut w wysokiej temperaturze, natomiast czas pieczenia mięsa może się różnić. To pomocne. Uwielbiam to, jak pieczenie wydobywa naturalny aromat warzyw. Tak, a ich przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy polać je oliwą z oliwek i dodać ulubione przyprawy. Dokładnie. Myślę, że powinniśmy wybrać mieszankę kolorowych warzyw, aby uzyskać wyraziste danie. Zdecydowanie. Będzie nie tylko świetnie smakować, ale i pięknie wyglądać na talerzu. Nie mogę się doczekać gotowania. Zdecydujmy, które konkretne przepisy chcemy wypróbować. Świetny pomysł. To będzie fajna kulinarna przygoda w kuchni. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł cieszyć się z wami tymi pysznymi efektami. Lekcja 46. Nabożeństwa poranne. Nabożeństwa poranne często odbywają się o godzinie 11:00, choć mogą być również organizowane nabożeństwa wieczorne. To ciekawe. Fajnie, że są jakieś opcje dla tych, którzy nie mogą przyjść rano. Dokładnie. Większość nabożeństw trwa godzinę, co jest idealne na szybkie, ale wartościowe przeżycie. Tak, to świetny sposób na rozpoczęcie dnia od refleksji i poczucia wspólnoty. Zgadzam się. Myślę, że udział w porannym nabożeństwie może nadać pozytywny ton reszcie dnia. Zdecydowanie. Zaplanujmy kiedyś wspólny wypad i zobaczmy, jak nam się spodoba. Brzmi jak wspaniały pomysł. Nie mogę się doczekać, żeby go z Tobą zrealizować. Ja też. To będzie miły sposób na nawiązanie kontaktu i dzielenie się tym doświadczeniem. Zróbmy to jak najszybciej. Lekcja 47. Decyzje inwestycyjne. No cóż, muszę się nad tym zastanowić. Czy warto wydać na to pieniądze? Niektórzy twierdzą, że warto wydać na to każdą złotówkę, zwłaszcza biorąc pod uwagę korzyści, jakie niesie ze sobą. To prawda. Jeśli poprawia to naszą jakość życia lub produktywność, może być warto. Dokładnie. Ważne jest, aby rozważyć za i przeciw przed podjęciem decyzji. Tak, a czasami inwestowanie w jakość może zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie. Zgadzam się. Zbierzmy więcej informacji, aby dokonać świadomego wyboru. Świetny pomysł. Rozważenie dostępnych opcji może naprawdę pomóc nam podjąć decyzję. Tak, wspólna dyskusja na ten temat może również zapewnić nowe perspektywy. Cieszę się, że prowadzimy tę rozmowę. Ważne jest, aby brać pod uwagę wszystkie aspekty. Lekcja 48. Korekty kulinarne. Oczywiście, możemy dostosować to do Twoich upodobań. Cieszę się, że możemy spersonalizować nasze posiłki. Świetnie. Uwielbiam tę elastyczność w gotowaniu. Dzięki niej gotowanie staje się przyjemniejsze. Tak, i myślę, że pozwala to każdemu cieszyć się posiłkiem zgodnie z własnymi preferencjami. Dokładnie. Na przykład, wolałbym trochę więcej pikantności w moim daniu. Nie ma problemu. Zdecydowanie możemy dodać trochę dodatkowej przyprawy lub ostrego sosu, żeby podkręcić smak. Idealnie. I chętnie dodałabym świeże zioła dla dodatkowej warstwy smaku. Brzmi pysznie.
Upewnijmy się, że mamy wszystkie składniki pod ręką, zanim zaczniemy gotować. Oczywiście, nie mogę się doczekać, żeby stworzyć posiłek, który oboje pokochamy. Ja też. Wspólne gotowanie będzie świetną zabawą. Lekcja 49. Dziedzictwo muzyczne. Jego geniusz twórczy nie osłabł, wręcz przeciwnie. Beethoven stworzył wiele swoich najsłynniejszych dzieł dopiero później. To fascynujące. Pokazuje, jak talent potrafi zabłysnąć nawet w trudnych okolicznościach. Dokładnie. Jego umiejętność komponowania tak pięknej muzyki pomimo utraty słuchu jest niezwykle inspirująca. Tak, i podkreśla siłę determinacji i pasji do swojego rzemiosła. Zgadzam się. Dziedzictwo Beethovena nadal inspiruje muzyków na całym świecie. Zdecydowanie. To niesamowite, jak jego muzyka wciąż rezonuje z ludźmi po wiekach. Tak, a dyskusje o jego życiu zachęcają nas do jeszcze większego doceniania sztuki. Przyjrzyjmy się bliżej innym artystom, którzy pokonali trudności i osiągnęli wielkość. Cieszę się. Można się tak wiele nauczyć z ich historii. Lekcja 50. Poranne nabożeństwa. Myślę, że powinniśmy pomodlić się za nasz kraj i naszych ludzi. To ważne w trudnych czasach. To piękne uczucie. Uwielbiam, jak takie chwile potrafią jednoczyć społeczności. Tak, przypominam sobie przemówienie Ronalda Reagana w Normandii. Podkreślało ono jedność i nadzieję. Zdecydowanie. Jego słowa głęboko do nas przemówiły, przypominając nam o wartości solidarności. Dokładnie. W trudnych chwilach zjednoczenie się może dać siłę i pocieszenie. Loading. Tak, a zastanawianie się nad takimi chwilami pomaga nam pamiętać o naszym wspólnym człowieczeństwie. Podtrzymujmy tego ducha jedności także w naszym codziennym życiu. Zgadzam się. Razem możemy mieć pozytywny wpływ. Lekcja 51. Nauczanie nagród. Nie mam już wielu uczniów, nie tak wielu jak kiedyś, ale nadal sprawia mi ogromną satysfakcję nauczania. To naprawdę godne podziwu. Wierzę, że liczba studentów nie umniejsza wpływu, jaki wywierasz na ich życie. Dokładnie. Każdy uczeń wnosi swoją unikalną perspektywę, a nawet mała grupa może sprzyjać nawiązywaniu głębokich więzi. Tak, a te powiązania mogą prowadzić do znaczących przełomów w ich doświadczeniach edukacyjnych. Zdecydowanie. Cenię te chwile, kiedy uczeń w końcu pojmuje trudną koncepcję. Mogę sobie wyobrazić, to musi być niesamowicie satysfakcjonujące widzieć ich rozwój i dorastanie. Zdecydowanie. To małe zwycięstwa motywują mnie, nawet w trudne dni. Uwielbiam to podejście. Świętowanie małych sukcesów jest niezwykle ważne w edukacji. Tak, wspierajmy się nawzajem w naszej nauczającej podróży. To droga dająca poczucie spełnienia. Lekcja 52. Opcje zakupów. A co powiesz na centrum handlowe w pobliżu naszego osiedla? Mają mnóstwo możliwości zrobienia zakupów. Brzmi świetnie. Uwielbiam centra handlowe, które oferują różnorodność sklepów do zwiedzania. Dokładnie.
Znajdziesz u nas wszystko od ubrań po elektronikę w jednym miejscu. Tak, zawsze fajnie jest oglądać wystawy sklepowe i odkrywać nowe rzeczy. Poza tym zazwyczaj można trafić na dobre okazje, szczególnie w trakcie wyprzedaży. Oczywiście, to idealna okazja, żeby upolować okazję. Czy powinniśmy zaplanować dzień zakupów w ten weekend, żeby to sprawdzić? Bardzo chętnie. Zróbmy listę tego, na czym nam zależy, żeby się skupić. Świetny pomysł. Będzie ciekawie zobaczyć, co razem znajdziemy. Lekcja 53. Wskazówki organizacyjne. Rozumiem, że uporządkowanie przestrzeni może zapobiec gromadzeniu się bałaganu. Zdecydowanie. Dzięki wdrożeniu systemu utrzymanie porządku jest o wiele łatwiejsze. Tak, regularne usuwanie niepotrzebnych rzeczy może pomóc w uniknięciu uczucia przytłoczenia. Dokładnie. To niesamowite, o ile bardziej zrelaksowany czujesz się w uporządkowanym otoczeniu. Zgadzam się. Przekonałem się, że poświęcenie odrobiny czasu tygodniowo na organizację robi ogromną różnicę. Tak, a także daje poczucie spełnienia, gdy wszystko jest na swoim miejscu. Myślę, że powinniśmy zarezerwować trochę czasu na wspólne zagospodarowanie naszych przestrzeni. Brzmi jak fajny projekt. Motywujmy się nawzajem po drodze. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak wiele możemy razem osiągnąć. Lekcja 54. Zabawa na Halloween. Drzwi tam, na moim ganku, to mały dów i słodka mała czarownica. Brzmi uroczo. Uwielbiam, jak kreatywne dekoracje potrafią dodać ducha Halloween. Dokładnie. Dzięki temu całe sąsiedztwo nabiera świątecznego charakteru i zaprasza na zabawę cukierek albo psikus. Tak, i bardzo fajnie jest oglądać wszystkie te różne kostiumy i dekoracje. Czy zastanawiałeś się, za kogo przybierzesz się w tym roku? Zastanawiam się nad przebraniem się za klasyczną czarownicę. To proste, ale zawsze robi wrażenie. Brzmi fajnie. Chyba wybiorę coś strasznego, na przykład wampira. Idealnie. Powinniśmy dobrać odpowiednie stroje, żeby zrobić sobie fajne zdjęcie. Zdecydowanie. Zadbajmy o to, by uchwycić te świąteczne chwile w Halloween. Lekcja 55. Planowanie finansowe. W ten sposób będziemy mogli skutecznie zarządzać tą sprawą. Martwię się też o konsekwencje finansowe. Rozumiem Twoje obawy. Ważne jest, aby przy podejmowaniu każdej decyzji pamiętać o budżecie. Tak, zwłaszcza jeśli nie będziemy ich śledzić, koszty mogą szybko wzrosnąć. Dokładnie. Planowanie z wyprzedzeniem pomoże nam uniknąć nieoczekiwanych niespodzianek w przyszłości. Zgadzam się. Twórzmy szczegółowy budżet, żeby mieć pewność, że jesteśmy przygotowani na wszelkie wydatki. Brzmi mądrze. Jasny plan finansowy może zmniejszyć stres i pomóc nam się skupić. Tak, może nam także pomóc ustalić priorytety w wydatkach na to, co naprawdę ważne. Zdecydowanie. Myślę, że powinniśmy wspólnie przeanalizować nasze cele finansowe. Zgadzam się. Stwórzmy razem solidny plan. Lekcja 56. Niezbędne wyposażenie łazienki. W łazience trzymamy też inne rzeczy. M.in. szafkę na leki,
w której trzymamy najpotrzebniejsze rzeczy. Śladzik. Zdecydowanie. Ważne jest, aby mieć szybki dostęp do rzeczy takich jak apteczka pierwszej pomocy i kosmetyki. Tak. I dobrym pomysłem jest regularne sprawdzanie, co mamy, a co wymaga uzupełnienia. Zgadzam się. Utrzymanie porządku w szafkach może zapobiec bałaganowi w łazience. Zdecydowanie. Może nam to również pomóc uniknąć kupowania duplikatów przedmiotów, które już mamy. Tak, a organizowanie według kategorii może ułatwić znalezienie tego, czego potrzebujemy. Świetny pomysł. Zaplanujmy dzień na uporządkowanie i uporządkowanie naszych łazienkowych akcesoriów. Już się nie mogę doczekać. Czysta przestrzeń zawsze dodaje otuchy. Lekcja 57. Wybory modowe. Właśnie dostałem koszulkę w paski. Świetna. Teraz możesz ją dowolnie łączyć z różnymi stylizacjami. Świetnie. Koszule w paski są tak uniwersalne, że można je z łatwością nosić zarówno na co dzień, jak i na elegancko. Oczywiście, mogą dodać odrobinę humoru zarówno codziennym, jak i półformalnym stylizacjom. Tak, podoba mi się też to, że można je zestawiać z dżinsami lub spódnicami, tworząc stylowy wygląd. Dokładnie. Masz już jakieś konkretne pomysły na nową koszulę? Myślałam o połączeniu go z dżinsami z wysokim stanem i botkami, żeby uzyskać szykowny wygląd. Brzmi idealnie. To klasyczne połączenie, które nigdy nie wychodzi z mody. Tak, i nie mogę się doczekać, aż będę mogła uzupełnić ją jakąś wyrazistą biżuterią. Myślę, że to podniosłoby cały strój. Zaplanujmy zakupy i dobierzmy jakieś dodatki. Lekcja 58. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Masz jakieś sugestie, jak znaleźć równowagę między pracą a wypoczynkiem? Myślę, że warto rozważyć użycie ścianek działowych lub zasłon, aby stworzyć oddzielne przestrzenie do różnych czynności. To świetny pomysł. Pomogłoby to oddzielić pracę od relaksu, ułatwiając skupienie. Tak, może również poprawić estetykę przestrzeni, sprawiając, że będzie sprawiała wrażenie bardziej zorganizowanej. Dokładnie. Wyznaczone miejsce pracy może zwiększyć produktywność, a jednocześnie zapewnić komfort w strefie relaksu. Zgadzam się. Ustalanie granic jest kluczowe dla zachowania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Tak, może też pomóc zapobiec wypaleniu zawodowemu, pozwalając nam naładować baterie w czasie przestoju. Zdecydowanie. Odkryjmy więcej sposobów na stworzenie harmonijnej przestrzeni życiowej. Nie mogę się doczekać. To będzie satysfakcjonujący projekt. Lekcja 59. Inspiracja sportowa. Kariera Borga stała się impulsem dla szwedzkich tenisistów. Ci, którzy poszli w jego ślady, uważali go za swojego bohatera. To naprawdę inspirujące. Niesamowite, jak jeden sportowiec może wpłynąć na całe pokolenie. Zdecydowanie. Jego osiągnięcia zmotywowały wielu Szwedów do poważnego zajęcia się tenisem. Tak, podkreśla to również znaczenie wzorców do naśladowania w sporcie i nie tylko. Dokładnie. Widok kogoś odnoszącego sukcesy na najwyższym poziomie może zmotywować innych do dążenia do wielkości. Zgadzam się. To fascynujące, jak jego dziedzictwo wciąż inspiruje młodych sportowców.
Tak, przypomina nam też o sile poświęcenia i ciężkiej pracy w dążeniu do realizacji naszych marzeń. Przyjrzyjmy się bliżej historiom sportowców, którzy wywarli znaczący wpływ na swoje dziedziny. Jestem tym podekscytowany. Ich podróże dają mi tak wiele do nauczenia. Lekcja 60. Widoki malownicze. Piękne szlaki brzmią niesamowicie. Jak tam dotrzeć? Myślę, że istnieje malownicza trasa prowadząca bezpośrednio do początku szlaku, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Brzmi wspaniale. Uwielbiam przejażdżki, podczas których można podziwiać malownicze widoki. Tak, możemy zatrzymywać się w różnych miejscach, aby robić zdjęcia krajobrazu. Dokładnie. To wzbogaci nasze doznania i pozwoli nam docenić piękno natury. Zgadzam się. Wędrówki tymi szlakami pozwolą nam się odciąć od codzienności i cieszyć się naturą. Nie mogę się doczekać tej przygody. Upewnimy się, że spakujemy wszystko, czego potrzebujemy. Tak, to na pewno będzie niezapomniane przeżycie. Nie mogę się doczekać, aż odkryję te piękne szlaki.